Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się przy dawnym szpitalu powiatowym. Miejsce z blisko 100-letnią historią, z czego ostatnie 10 lat jest dosyć trudne. Dlatego pokażemy wam, jak wygląda od środka, co się zmieniło, ale co najważniejsze, wbijajcie naszego Instagrama i ten dzwoneczek na dole musi się tam Dobra, zamienić. koniec gadać, idziemy eksplorować, idziemy! Idealny przykład, jak coś jest opuszczone, czyli jest niczyje, to znaczy, że można zrobić z nim wszystko. Zgadza się. 10 lat temu szpital ten jeszcze normalnie funkcjonował, byli przyjmowani tutaj pacjenci, lekarze, pielęgniarki działały. W tym momencie, jak widzicie, jest to kompletna ruina. Więc... W tym momencie to jest bitwa o wyburzenie tego miejsca, co też jest smutne. Jeśli chodzi o sam wygląd szpitala, to naprawdę robi wrażenie, bo nie jest to taki zwykły kwadratowy budynek. Powstał on jeszcze długo przed wojną. Po wojnie również działał jako szpital, a w 2009 zakończył swoje funkcjonowanie. Można powiedzieć, że istnieje, bo teraz jest to w ruinach. Znaczy został trochę przymuszony do zakończenia funkcjonowania. Wszystkie oddziały zostały przeniesione do innego szpitala znajdującego się w tym mieście, no i... A ten jest, bo jest. Dobra, chodźcie do środka. Ale tu trolem wali. No właśnie to samo poczułem. Jeden odważny, że się troli nie boi. Podejście numer 2. Jak tutaj też będzie waliło trolem, to nie ma sensu. Wszystko rozwalone, zobaczcie. Tutaj jest większy przewiew, więc może nie będzie tak źle. No, tutaj już tak nie śmierdzi. No nie wali aż tak. Się da oddychać przynajmniej. Fajny taki fotograficzny teren. Zgadza się, zobaczcie, 10 lat minęło i co się z tym stało? Przecież to jest niebywałe, jak ludzie mogą zniszczyć budynek. To wygląda jak po wojnie w Syrii w tym momencie. Zgadza się. A to... Szybko, co? Tam jak sobie jakiś gościu but suszy. Tylko nie wiem, co on suszy na deszczu, ale dobra. No, tu jeszcze jakieś luksfery, wszystko jest pobite, tylko po co? Mówię, że to kolejne miejsce, które jest w stanie przetrwać wojnę, przetrwać całą komunę i znowu nie przetrwało kapitalizmu. I głupoty ludzkie jeszcze. I głupoty. Przede wszystkim właśnie tak poradą ludzka, przynajmniej w ogóle ludzie. Jakiś... Nie, to dla dzieci coś, zobaczcie. Take me to Wonderland. I jakieś są graffiti dla dzieci. Może jakaś świetlica, czy jakiś oddział dziecięcy mógł być tutaj. Przede wszystkim właśnie ta głupota ludzka niszczy najwięcej. W ogóle ludzie niszczą życie, miejsca, przyrodę. Niestety, taką mamy naturę. Zobaczcie, jedno z pomieszczeń. Zapewne kiedyś tutaj leżały łóżka. Zobaczcie, masz powyciągane jeszcze przewody wszelkie. No wszystko, to wiesz, No. nawet jarzeniówki są połamane. Już naprawdę większą finezją trzeba się wykazać. Często mówimy o bezpieczeństwie na urbexach i obczajcie teraz to. Może kasków to akurat nie, ale i tak trzeba mieć oczy dookoła głowy. Następne pomieszczenie. Ładuje dziś dobrze woda cieknie. Jest tam dalej przejście? Nie ma, tylko ten. To wszystko puste, nawet zobaczcie. Wywalili. Ze ścian kable wypruli i były standardowo. O, winda. O, winda utknęła na drugim piętrze. W sumie w lekkim szoku jestem, bo myślałem, że nawet windę już ukradli. Oczywiście kolejna wybita szyba, czemu nie? Zobacz te ścięcia, jak to są zazwyczaj w szpitalach, jak jedziesz z łóżkami. I nawet masz na muzykę. No. To mogło być coś na zasadzie toalety.
Wchodząc tutaj, a w sumie nawet podjeżdżając samochodem, już widzieliśmy dwóch interesantów tym pomieszczeniem, tym budynkiem. Pan już mają śpiew, tak? To co to jest? A, to są drzwi tak poukładane, a ja myślałem, że to jest taka gruba jakieś grube wrota, nie wiem, od prześwietleń czy gabinetu tego RTG chyba się to nazywało. Kiedyś był tu jakiś lekarz, teraz Daga jest głupia. 4 lata. Już zobaczcie motyw, który się powtarza, ścięte rogi. Chociaż był też taki w Legnicy, ale tu są jeszcze te szerokie framugi. Tutaj odwiedzających prosimy nie siadać na łóżkach. Znaczy tutaj była taka sala, jak w każdym ze szpitali, tak? Tych sal na pewno było dużo. Oczyścimy i lepiej, bo mieli wyjście na balkonik. Nie wiem, czy chyba gabinet zabiegowy, bo to... To wygląda jak sala operacyjna, powiem ci szczerze. No. Tak samo jak w Niemczech byliśmy, tam jest te okna dla stażystów albo dla kogoś, kto by obserwował to. Porównaj ten szpital w Niemczech i porównaj ten szpital. No, masakra. Tamten szpital w połowie spłonął, nie było, nie wiem, nie było w nim nic, ale Zobacz. wszystko... To była ten gabinet od robienia zdjęć rentgenowskich. To jest, wiesz, ten oznacznik od promieniowania, że to jest podwyższony. No właśnie, mogła tutaj stać maszyna. I to by tłumaczyło właśnie te okno z tyłu, że... Leki przed podaniem 3 razy sprawdź. No. I to by tłumaczyło właśnie to okno, że wiesz, lekarz jest za oknem, wiesz, pacjenta przełożą na jeden wózek, robią zdjęcie rentgenowskie. Wychodzi do innego pomieszczenia, robi zdjęcie i wraca. Wejdźmy do tego pomieszczenia więcej. Ale powiem ci, żeby posklejać co gdzie tutaj było, to mamy naprawdę niezłe puzzle już. Kolejna sala zabiegowa. No, zobaczcie, że tutaj są części z całego szpitala przez te 10 lat. Na miarę często musiały tutaj wszyscy bezdomni oraz dzieciaki i młodzież, która po prostu chciała gdzieś się pobawić, pomelanżować, tutaj przychodziło. Ale widocznie z tego co widzę, no to siostry nie nazaretanki, ale szpietanki nie zabezpieczyły tego na tyle dobrze. Znaczy, nie chcę siać teorii spiskowych, ale padła decyzja inspektoratu budowlanego powiatowego o wyburzeniu tego miejsca. To było im całkiem na rękę, żeby ten budynek poszedł w niepamięć i no, jakby nie patrzeć, to jest fajna działka. No. Jedno z pomieszczeń z widocznym wykrzyknikiem. Zobaczmy. Uwaga. Co jest napisane? Uwaga, zakażenie. Zobaczymy. Ja nic skarbnego nie widzę, to było kiedyś umywalki pewnie. To też co? Może kible. Że to był kibel, właśnie. Chirurgiczne odkazanie rąk. W jaki sposób umyć czyste rączki. A to słuchajcie, na ziemi, nie pamiętacie też ze swoich szpitali, że tak powiem, w okolicy, to kiedyś wisiało tu u góry. O, nawet są pozostałości po karniszu. Na tym była firanka. Pomimo tego wszystkiego szpital zachował jakby taką swoją dawną świetność. O, i właśnie Łukasz na mnie krzyczy. O, siemano, już wam go pokazuję. Na górze wydaje się, że fajna, jakby taka antresola, tam większe pomieszczenie, ale trzeba na drugie piętro wyjść. No dobra, no to za chwilę tam idziemy. A widziałeś gdzieś Kubę? Wiesz gdzie on jest? Słyszałem, że gdzieś się tutaj kręcił, ale nie wiem gdzie jest. No dobra, to postaram się go znaleźć, no i dawaj na drugie piętro tam gdzie jesteś. Wejdziemy, zobaczymy i tam jeszcze jest, może być jakiś strój, więc też tam może być coś ciekawego. Dokładnie o to mi chodziło. Jestem już przepraszam. A wiesz o co mi chodziło, że tu. Wiesz, skoro to szpital Elżbietanek powiatowy, po pierwsze zobacz, tu jest krzyż, tu jest takie dosyć większe pomieszczenie i wygląda jakby to była kaplica przyszpitalna. Możliwe, ale powiedzcie, że tam gdzie byliśmy przed chwilą w tej sali, jak były zdjęcia czy czegokolwiek, no to na pewno była kaplica. No. A zobacz, że ktoś sobie jak sobie zrobił głupi rzecz i na samym środku zamiast krzyża od Jezusa napisał 666, odwrócony krzyż, no i oczywiście pentagram. No bo czemu nie? A wiesz co, skoro to była kaplica, to naprawdę fajne witraże musiały być w tych oknach, których oczywiście już nie ma, bo po co?
Także do tych młodszych widzów i tych starszych, jak chodzicie na jakieś fajne miejsca, to zostawiajcie je takie jakie są, bo później chcemy nagrać fajny film, żeby wam go pokazać. I widzimy gołą ścianę. Trzeba znaleźć chłopaków. Właśnie ich słyszę. Nie mam pojęcia. No cześć. Cześć. Coś znalazłeś ciekawego? Nie. Tam był kaplica fajna, bardzo fajna, nawet bym powiedział, tylko że już oczywiście w opłakanym stanie. Idziemy na górę? No i chodźmy na górę. Dobra. Musicie wiedzieć, że parter to jest właśnie jama złego trolla i tam bez masek gazowych albo tlenu Jest jeszcze jedno nie wejdziesz. No tak, bo tam jeszcze jest jakby strych. Tylko paradoksalnie w najgorszym stanie jest podobno dach, bo się chłonął, a mniej się boimy dachu niż łazić właśnie tam po gazach bojowych. To też ktoś wycenił, że remont tego obiektu, sam remont kosztowałby 25 milionów. No. To właśnie go zburzyć i postawić na nowo mniejszy budynek. Dokładnie. No. O, sekretariat, odbiór wpisów w dyżurce położnych na ginekologii, czyli jesteśmy na oddziale ginekologicznym. Jesteśmy na oddziale ginekologicznym, mamy następne drzwi, które są zamknięte, ale w sumie tak całkiem dla odmiany wszystko jest tu zniszczone. O, jest materacyk. Teraz pytanie, czy to jest materac... O, proszę. Im wyżej, tym lepiej widzę. Jeszcze nie zabrali się za półki. Oni były z metalu. Chociaż jak tutaj wchodzę, to już ktoś się zabrał za to i zrobił sobie z tego toaletę. Pytanie, czy ten materac, to był materac, który jesteś sobie tutaj przytargał, czy rzeczywiście dla pacjentów? To jest drugie piętro, kolejne skrzydło, ale niestety wszystkie pomieszczenia puste. Tylko syf. Wewnętrzne powierzchnie dłoni, o tak przeplatać palce, przeplecenie palce po wewnętrznych stronach, potem splecionymi wewnątrz, mycie kciuków, pocieranie czubków palców, o tym nie słyszałem. Jak tak umyjecie ręce, to już wam żadna choroba, tym bardziej cholera nie jest straszna. Dziękuję, nie jest straszna. A ja po cholery byliśmy... Dziękuję. Byliśmy na cmentarzu cholerycznym, więc gdzieś tutaj u góry wam się wyświetla teraz odnośnie do tego filmu. Zapraszam. Ej, tu może być ta winda gdzieś. Właśnie. Ale to było będzie. Nie, to jest piętro wyżej, bo widać ją było. Może w górę spojrzeć. O, jest piętro nad nami. I nawet tutaj czuć jamę trolla z parteru. Tak, 10 lat już nawet drzewa tu rosną. No to drzewo to parę latek ma, no. Nie jestem dendrologiem, więc nie powiem ile, ale no ze 2 może mieć. A widok jak? Są ładne Jak chłopaki. penitencjariusze Łukasz mieli dobry widok? Tak mieli, Lekka pompa. tak mieli. Obejrzyjcie sobie Hotel Milionera z Gdyni, tam Pozdro dla zobaczycie kumaty. o co chodzi. Człowiek, który nie wymawia R, nie będzie mnie oceniał. O, mocne słowa jak na penitencjariusza. Jedno słowo znalazł przez 5 lat. O. Jakimś ogniu. Tam dalej jeszcze napis patologia noworodka. Jest tam też jakiś cel Czyli to jest w operacyjny. ogóle może być. jakieś piętro położnicze. No, chodźcie tam przejdziemy. Jezu. Chyba się przejdziemy. Dobra, i szybko. Bo znowu wali trolem. Tak, moi drodzy, wygląda praca w ciężkich warunkach. Czułem poranną jajówkę. To poczułem jajówkę z komunii nawet. Już abstrahując od budynków. Ja rozumiem, że każdy ma ciężkie sytuacje życiowe, ale jestem ciekaw, jak ludzie, którzy tu mieszkają, wytrzymują. Nie mam pojęcia, ale gdybym ja miał mieszkać naprzeciwko tego szpitala, gdzie mieszka tutaj wszyscy bezdomni chyba w tym mieście, No, bez wyjątku, bo co sala to jest legowisko trolla. w sumie się nie dziwię, że chcą to burzyć w ogóle. Ale masakra, co? To jest cud, że w ogóle tylko tak się stanie. Strasznie to wygląda. Ale wydaje mi się, że zobacz, stamtąd też w lewo, jak spojrzysz, to przecież nie ma dachu już części tego budynku. Rzeczywiście. W ogóle to wygląda, jak to by było zapruszone w paru miejscach, a nie się zajęło od czegoś. Zwykle takie rzeczy się palą. Pa.
Widać jak jest przepalone, widzisz tu? Tutaj fajnie te drzwi się też zjarały. Tu zobaczcie. Widzicie? Taka dziura okrągła. Wygląda okropnie, tak? Ty sobie wyobraź jaka temperatura to była, bo to nie jest fajczone, żeby się topiło po prostu. No. Tutaj też. 15 zastępów pożarnych kogoś. O, jest drabina na górę. Popalone. Na dach? No. Tylko Ja nie wiem co ten... Jest jakiś jakie to jest zjarane wszystko, stary. ale masakra. To jest wszystko skopcone. Widzicie jak to wygląda, no wszystko jest zjarane. Jak czytaliśmy o tym, że 3/4 dachu były spalone, to jest tylko liczba, a teraz, no widzicie, to jest węgiel. To jest wszystko węgiel, to jest wszystko do wyburzenia. Gdyby to chcieć odrestaurować, to naprawdę trzeba by nowy dach postawić. Zobaczcie, belka powstrzymująca strop. To wygląda jak zapałka przepalona, to ledwie się trzyma. Jakbym mocniej w to uderzył, to pewnie cały dach na mnie spadł. No, szyb windy. Winda tutaj stoi. Znaleźliśmy w końcu ją. No. Jest. Bo na dole to była tylko... Nie wchodź tylko na nią. Nie, bardziej Gdyby miał być taki pomysł. Dobrze, Łukasz, sam ktoś się zabije. I to jest dobry człowiek. Tutaj już tak nie troli chyba. z tego szybu windy tak waliło. Czym nas mogą zaskoczyć piwnice? Otóż pytanie. Sądzę, że w tym przypadku kompletnie niczym. Ewentualnie napotkamy na jakiegoś bezdomnego. Teraz weź głęboki wdech. O jest. Ale zawiało. Odważnie, Konrad. Patrz. Tutaj jest jakaś serwerownia. Zobacz, jak tam napisane. Zobaczcie. Serwerownia. To pomieszczenie. Z transformatorami. Powiem wam, że naprawdę nie ma nic gorszego niż zapach gówna. Do ludzkiego. I to ludzkiego. Jest naprawdę tragedia, no, tragedia. O. Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza. Informacje o chorych w oddziale. Zabiegi ginekologiczne. Pobieranie krwi. I łazienka. No co tam, Kondziu? Powiem ci, że wbiłem się do pomieszczenia, gdzie schodzi się trochę na dół i jestem za kratami teraz. Albo trzymali tutaj ziemniaki, albo niebezpiecznych pacjentów. Wiesz co, to był oddział ginekologiczny, to niebezpieczny pacjent, który ma 2 dni, raczej niekoniecznie. Że bardzo głośno krzyczał i trzeba było go trzymać za kratami. Chyba, że to omen był. Gdzie jest to pomieszczenie? O, my To jest leć w lewo. O, tu szyb windy. Dobra, to idziemy. I te sprężyny są. Właśnie mówię. Musieli tutaj ziemniaki trzymać. Są tutaj takie jakby karcery. Niebezpieczni pacjenci byli. Trzymani za kratami. Życie za krat. Karcer szpitalny. Nie no, pewnie ziemniaki tutaj przechowywali. Albo leki. Chyba, że wiesz. Dzieci dziećmi, ale jakby matka... Chociaż nie, nigdy nie trzeba w piwnicy nikogo, to pewnie właśnie... Matki raczej nie trzymają w piwnicy z dzieckiem, no chyba, że to dziecko to naprawdę był demon i trzeba było go, wiesz, egzorcyzmy przeprowadzać na nim. No taka klatka by i tak dużo nie powiem. No to zostajmy przy ziemniakach. Obczajcie to. Wyjście ewakuacyjne. I wspomnienie po dawnej klatce schodowej, czyli pewnie jak był pożar, to całe gruzowisko spadło tutaj. Z 3. piętra? Nie sądzę. No to zobacz, jak to wygląda. Obczajcie to. A, nie jest to samo. To jest z tej budowy. To jest przecież to schody były. A, właśnie, to te prosektorium tutaj mogło być, dlatego to jest zawalone wszystko. No to tam są schody, tutaj i tutaj. O, tutaj się zaczyna robić ciekawiej. Zobaczcie, suteryna jest przede wszystkim. I winda, do której wpadło... To jest ten gruz z zewnątrz, co nie?
Tylko ciebie w piwnicach prosektory wdawnego. No. Czyli nad nami jest gruz, co nie? Jakaś szafa jeszcze leży? Co jest? No jakiś korytarz jest tutaj. Ale to się kończy słoikami. A to? Masz latarkę, weź tam zaświeć. Widzisz, to się kończy słoikami. To są klosze, nie słoiki, wiesz, bo to są... A, na lampę proszę. No i nic więcej. O! Są te jeszcze maszyny od wentylacji. Tylko... Nawet kurtkę ktoś zostawił. Co? Nawet kurtkę ktoś powiesił. To po co? Nie wiem, ale tu pewnie była cała wentylacja. Nie dziwię się, jak nawet całego szpitala tutaj jeszcze są ślady po taśmach, czyli gdzie silniki tu jeszcze musiały być. Spółdzielnia pracy. No, wentylacja jeszcze z czasów komuny, więc to też ładne kilkadziesiąt lat ma. Dobra, abarot. Prosektorium, gdzie kończy się ludzka droga, ale i nasza droga. Natomiast nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka. Zgadza się, to prosektorium jest metaforą, można powiedzieć, końca, ale na pewno nie wszystkiego, a tego odcinka, więc... Zapraszamy. Na nasze Facebooki, na nasze Instagramy, a także prosimy, żebyście zostawili subskrypcję i kliknęli w taki magiczny dzwoneczek. Jak macie na dole pod tym filmem taki czerwony przycisk, to źle, on musi być szary. To co? Zgadza się. Do Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć.